Dzień dobry. Szybki update kolejnego odcinka Bitcoina One Day Candle, analiza techniczna, fal Elliota. Zaczynamy. W skrócie przeglądając, tak, zakończyliśmy na tym dołku. Mamy kolejny odcineczek, gdzie mamy falę. Od razu od dołka wystrzał impulsem. Zejście, długa fala korekcyjna, gdzie ona jest włączona A, B, C. Dwie piątki, jak są na szczycie, to przeważnie jest to wierzchołek korekty. Zaczyna się, wtedy to jest jakby fala jedna wewnętrzna, tak? BC, to jest nasze B, idziemy A, B, tak? A, B, C i mamy terminal w C, czyli jakby zigzag i potem małe zigzaki, które są trzecią, czwartą, piątą falą. Tutaj co jest po formacji terminala? Jak wiecie, większość razy już to opisywałem, jest całkowity retest tej formacji fali C. I tutaj wydawałoby się, że ta formacja jest impulsem, kolejna po tym zygzaku. Często tak bywa, a w tym wypadku okazuje się, że jednak nie. Jak możemy to w pierwszej kolejności sprawdzić? W pierwszej kolejności, jeżeli mamy fazę korekty, to nie może ta korekta cofnąć się więcej jak 618. Tutaj wybiło to, więc z góry odrzucamy formę impulsów w korekcie ABC. Jeżeli teraz przyjrzymy się dosyć dokładnie, ile mamy tych impulsów. Tu mamy pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. A możemy mieć tylko 3. Jeżeli byśmy chcieli połączyć w multiwave, powinniśmy mieć jeszcze jeden, czyli co najmniej 5, tak? Bo może być jedna pojedyncza, jedna potrójna i znowu jedna pojedyncza. W tym wypadku wychodzi na to, że mamy jakby podwójny zygzak. Taka sytuacja też często się zdarza. Tutaj mamy dwie podobne korekty cenowo, tutaj też mniej więcej podobna cenowo. W środku jest różnica, czyli to nie jest ruch impulsowy. Muszą być różne jakby czasy mniej więcej podzielone. I po środku mamy flat, który łączy. To jest ten mnożnik x, tak? Czyli to jest ABC, x, ABC. Tak? I tutaj mamy też zygzak. To jest bardziej flat do góry. Zygzak nie wybija tak bardzo. I impuls jest dopiero na samym końcu, czyli mamy nasze normalne fale A złożoną z dwóch zygzaków, B i impuls, i to jest flat, gdzie w fali A są dwa zygzaki pod rząd. I impuls dopiero zaczyna się po zretestowaniu tego ruchu, tej korekty i po tym terminalu, tak? Czyli mamy naszą falę mniejszego stopnia, falę wewnętrzną, mamy A, B, C, to jest nasza fala dużego stopnia, tak? To jest dalej jako zygzak, bo jest impuls pierwszy, mamy falę B, flat, tak? I fala C musi być impulsem. I tutaj taka ciekawostka, to jest bardzo ładny przykład fali impulsowej w takim większym schemacie, można by było to pokazać. Tak. Fala C, ok. I jak to wygląda? Mamy jedynkę,
korektę, trójeczkę, tak, 1, 2, 3, 4, 5. Tu jest, jak widzimy, ruch w kanale, czyli jest zdeterminowany jako ruch korekcyjny i mamy tutaj małą jedynkę, trójkę, czwórkę, piątkę. Mamy nasz pierwszy impuls i tu jest właśnie coś ciekawego. To jest właśnie jedynka, gdzie taki prawidłowy impuls, można powiedzieć, gdzie jest korekta, znaczy pierwsza fala jest złożona z jednego wzrostu, bez przełamania. Kolejna jest pięciofalowy ruch, tak? Do tego dochodzi nam ekstra korekta running flat, tak? I na końcu mamy multi-wave, czyli multi-wave składa się z trzech jakby odrębnych fal, tak? Czyli multi musi zawierać co najmniej dwie poli, czyli takie. I mamy też pojedynczą jedynkę, tu może rozszerzę, żeby było wiadomo. Pojedyncza jedynka, korekta, 1, 2, 3, 4, 5. To jest idealny, perfekcyjny impuls i kolejny po korekcie. I w tym momencie kończy się impuls. Następnie mamy ponownie 3, 3, 5 w dół, nasza korekta druga. I tutaj jest też ciekawa sytuacja, trójkącik A, B, C, D, E. E wybija 60% tego trójkąta. 1, 2, też złożona jakby z dwóch. Jedna pojedyncza, krótka korekta, druga korekta też w miarę podobna. I tu co nam się zaczyna robić? Po długiej korekcie w formie trójkąta mamy też jedynkę, dwójkę, 1 ABC, trójka. Mamy korektę w formie flata i piąteczkę. Mamy trzecią falę, pierwszą, trzecią. Jak pięknie widzimy, nigdzie nie mamy tutaj nachodzącej korekty, tak? To jest to, co zawsze powtarzam. Te fale wewnątrz ta korekta może znajdować się, ale w obrębie tego dużego kwadratu nie ma prawa po zakończeniu kolejnego impulsu korekta zejść na poprzednią falę, jeżeli jest w tym samym impulsie, tak? Równego stopnia. I mamy tu kolejną, tu już taka jednorodna jest fala piąta po korekcie i jest to nasza 1, 2, 3. OK? Następnie mamy, co mamy? Znowu falę A w formie terminala, falę korekcyjną flat, 5, 3, 5, imp to jest zigzag i znowu piątkę już taką typową, mamy A, B, C i w tym wypadku mieliśmy, tak, mieliśmy tutaj do czynienia z pierwszym impulsem, korektą, tu już był początkowa fala, tak, kolejna trzecia, czwórka w korekcie ABC i piątka fail. Ten wykres nam nie wyszedł już więcej nigdzie wyżej, tak? I cały ten zestaw, w związku z tym, że tutaj jest zygzak, flat i impuls, nie jest impulsem, jest po prostu korektą ABC, ponieważ tutaj w tym systemie brakuje nam docelowo, będzie nam brakować też jednej fali, tak? I jest to jakby ciąg dalszych
tutaj wzlotów, spadków i upadków. Tak. Czy byłby to impuls? 1, 2, 3, 4, 5. Ciężko go tak skonstruować. Brak w nim proporcji. Tak? W małej osi wygląda to niestety tak i pokażę Wam, dlaczego to się tak dzieje w kolejnym odcinku, gdzie rozbierzemy na drobne ten nasz cały spadek. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłego wieczorka.